Oliwier Janiak, kłaniam się ponownie. Mówię ponownie, bo po raz pierwszy w marcu 2021 roku miałem okazję moderować wyjątkową prezentację, premierę telewizorów LG OLED. Wtedy razem z grupą fachowców, specjalistów w swoich maściach opowiadaliśmy o różnych zaletach telewizorów tego typu, do grania, do oglądania wideo, kina domowego itd. Jednym z ekspertów był fantastyczny architekt Paweł Jurkiewicz. Facet, który doskonale wie, na jakim etapie naszego życia, a raczej jego zmiany mieszkania, zmiany czy budowy domu, wejść w odpowiednią telewizyjną technologię. Pokazywał wtedy na wizualizacjach projekt wnętrz. Opowiadał, jak pieczołowicie inwestor podchodził do tego, żeby dobrać odpowiednie urządzenia do wnętrz. Dziś możemy ten dom zobaczyć na własne oczy, pięknie osadzony, bo to piękna architektura, ale też i piękny krajobraz wokół, o czym będziecie Państwo mieli okazję się przekonać. A jak w tym wszystkim wygląda technologia LG OLED? Sprawdźmy. Korzystamy z cudownego zaproszenia inwestorów, gospodarzy już tego miejsca, pani Beaty i pana Roberta, ale porozmawiamy z osobą, która za projekt odpowiadała w tej rodzinnej przestrzeni. A jest nią pani Beata. Ten dom, w którym dziś jesteśmy, drodzy Państwo, jest spektakularny na pierwszy rzut oka. Na drugi rzut oka jest jeszcze bardziej intrygujący. Etap tworzenia, bo od tego trzeba zacząć. Chcę mieć dom, nowy dom, nasz wspólny pierwszy dom, bo tak było w przypadku Twoim i Twojego partnera życiowego. Choć jesteście wiele lat razem, to ta przestrzeń po raz pierwszy miała być Wasza wspólna. Łatwo się między sobą dogadać, czego chcemy, kochanie? Bardzo łatwo, Okej. bardzo łatwo. Jest doskonała komunikacja, tak, i to oczywiście było takim największym sięgiem napędowym, że wiedzieliśmy obydwoje, czego chcemy. No to jest ta myśl. Budujemy, kochanie, razem. I co dalej? Najpierw Czyli grunt. tak, najpierw działka. Tutaj rosło piękne zboże, zachód słońca, bajkowo, romantycznie, przepięknie. Więc już sam ten obraz działki pozwolił nam myśleć o tym, że będzie tutaj przepiękny dom z cudownym widokiem na rzekę. Za chwilę potem pojawiła się myśl, no, jak ten dom ma wyglądać, czy ma być piętrowy, czy parterowy. Woleliśmy parterowy z powodu wygody, tak po prostu. Natomiast wyszedł bardzo rozłożysty, co właśnie łączy się z kwestiami technologicznymi, tak? Czyli mnóstwo instalacji, które były rozciągnięte, ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, muzyka, która jest absolutnie wszędzie. Ja kocham muzykę, mój partner pracuje raczej w ciszy, ale cieszę się, kiedy wchodzi do domu i mówi, jak gra muzyka, to wiem, że ty jesteś. I to jest bardzo piękne. Ojej, To jest mam bardzo ciarki piękne. na ciele. Tak. W związku z czym wypełnienie tego domu też fajnymi potrawami, które pachną, tak? Ponieważ partner jest sportowcem, przez większość tygodnia jest na takiej swojej diecie, żeby absolutnie robić wyniki sportowe, natomiast ja gotuję tylko w weekendy. Ale to jest wielka przyjemność, bo wtedy mogę się absolutnie oddać fantazji, temu co kocham, temu co lubię. Myślę sobie o tym, że wy pracujecie w gigantycznym pędzie, oboje jesteście zajęci i ten element weekendu jest elementem takiego waszego wspólnego misterium i wspólnie spędzonego czasu. I jeśli to wszystko odbywa się w przestrzeni, która jest przez was wspólnie z panem projektantem stworzona, Tak. to wtedy to nabiera barw. Ale to wszystko wymaga czasu. Paweł, powiedz nam, jak się poznaliście w ogóle? Jak się znalazłeś w tej układance? To była w ogóle zaskakująca sytuacja, ponieważ no, Beata z Robertem wcześniej tak naprawdę nie widzieli żadnego mojego projektu. Więc dla mnie też było duże zaskoczenie, że oni się zdecydowali na to, żebym ja był odpowiedzialny za powstanie no, tego gigantycznego projektu, tak? Ja na początku nie zdawałem sobie sprawy w ogóle, jaki to jest dom, bo Beata powiedziała, słuchaj, robimy taki dom. Ciasny, ale własny. Robimy taki dom po prostu, no i... Dom i dla wiesz, dwojga, i, tak. No i może ty byś się zajął wnętrzami, tak? Więc bardzo się cieszyłem, jak zobaczyłem, jak ten dom ma wyglądać, tak? Bo ja pamiętam, jak mówię do Beaty, mówię, ale to taki dom z katalogu robicie, czy macie jakiś projekt, tak? No i Beata pokazuje mi wizualizację, jak to ma wyglądać.
Więc ja mówię, no słuchaj, z wielką chęcią zajmę się tymi wnętrzami. Tym bardziej, że my ze sobą współpracowaliśmy wcześniej, ale na takiej płaszczyźnie Beata pomagała mi dobierać armatury, wyposażenie łazienki, kamień do innych projektów, które realizowałem. Najważniejsze w tym wszystkim było to, że nam się bardzo dobrze rozmawiało. Po prostu rozmawiało, tak? Była tak jak Ale nie wspomniał Paweł, widzieliście nawet jego projektu. to prawda, ale to nie o to chodziło. była To nie już o to drugoplanowa chodziło. rzecz. Tak, My się po prostu rzeczywiście. słuchaliśmy nawzajem, to było bardzo ważne. To jest bardzo ważne, tak? I ja chętnie wysłuchałam sugestii i wskazówek Pawła, po czym byliśmy w Mediolanie, zobaczyć to na żywo, dotknąć, obejrzeć, zestawić ze sobą faktury, struktury różnych materiałów, płytek, kamienia, wszystkiego, co tutaj się znajduje. Także pracowanie z produktem na żywo jest wręcz obowiązkowe w takim projekcie. I to było Zresztą kluczowe w każdym w tym projekcie. projekcie, w każdym. To było kluczowe, że my nie oglądaliśmy tylko obrazków w internecie albo pięknych po prostu przedmiotów w katalogach. My każdą próbkę, słuchajcie, każdy materiał, który mieliśmy tutaj zastosować, przywoziliśmy na budowę, czyli oglądaliśmy w konkretnym Tutaj, miejscu. na miejscu. Przy tym Docelowym, świetle. w docelowym oświetleniu właśnie, Tak. w docelowym kontekście, który nas otaczał. A to też nie było tak, że ten projekt powstawał w miesiąc, tylko spędziliśmy prawie półtora roku półtora na roku. wnętrzach samych. Więc mieliśmy też okazję o każdej porze roku zobaczyć, jak tutaj ten wnętrz się zmienia. Tu też często od Beaty słyszałem, może nie często, ale parę razy słyszałem taką rzecz, że słuchaj, to mi się w ogóle nie podoba, to w ogóle nie jest mój styl, ale ja wiem, że jak ty zestawisz to wszystko razem i połączysz, to będzie wszystko grało i wniesie jakąś nową wartość. I dla mnie to też było to bardzo ważne, że Beata z Robertem mają do mnie zaufanie, że ja nie muszę wszystkiego za każdym razem udowadniać, że ja się na tym znam, tylko po prostu powierzyli mi te wnętrze, powiedzieli, ty jesteś projektantem, stwórzmy to razem i w sumie ten dom jeszcze cały czas projektujemy, prawda? Bo No cały tak. czas coś mówimy, a może coś tak zmienimy, tutaj dodamy. On musi żyć, on musi nadal powstawać, bo on jeszcze nie jest absolutnie skończony. Nie okrzepł jeszcze wami tak, po prostu. natomiast wszystko wymaga czasu, żeby to się, każda kolejna rzecz, która się tutaj pojawi, musi być uzupełnieniem tego wnętrza, prawda? Tak, to jest jak w układance, wiesz, Tak. wszystko musi po prostu do siebie pasować. Nasz dom to nie tylko stół i krzesła, nie tylko wygodna kanapa, nie tylko cudowne oświetlenie, ale to wszystko, co kreuje atmosferę i relaks. O muzyce już trochę usłyszeliśmy, o tym, co generują zapachy w kuchni w weekend też. Ale to też te obrazy, które są na ścianach, które żyją, które przenoszą nas w inną rzeczywistość. Mówię o technologii, o telewizorach konkretnie. Ile macie telewizorów tutaj? W każdym pokoju, w każdym pomieszczeniu jest telewizor, czyli 2 salony, gabinet, sypialnia, siłownia i 3 sypialnie dla gości, tak, dla naszych dzieciaków. Czyli jest szansa, że na weekend wpadnę 3 sypialnie dla gości. Są wolne. Mogę Zapraszamy. posprzątać. Dużo jest do sprzątania. A propos tego, żeby poczuć atmosferę tej przestrzeni. Na jakim etapie, Paweł, włączałeś przycisk on w myśleniu o telewizorach? Wiesz co, tak naprawdę to jak już powstaje architektura, czyli nawet nie same wnętrza, ale jak już powstaje architektura, rozlokowanie ścian, funkcja tak, tego domu, gdzie znajduje się jakie pomieszczenie, kiedy zaczynamy pracować z różnymi branżystami, tak, z elektrykami, osobami od wentylacji, od klimatyzacji, no tak naprawdę już musimy wiedzieć, że tutaj będzie salon, na tej ścianie pojawi się telewizor, tak, więc tak naprawdę jak zaczęliśmy projektować wnętrza, no to my równie szybko jak kamień na podłogę czy formie ściany wybraliśmy już telewizory. W sumie to było rok przed zakończeniem projektu. Dokładnie, mało tego, wiedzieliśmy, że mają być w każdym pomieszczeniu. Po prostu lubimy oglądać telewizję. W drugim salonie, czy w salonie Beaty, nazwanym moim imieniem, bo to jest taki salon dla mnie, dla koleżanek głównie stworzony. Jest też rzutnik, jest projektor, więc możemy... 120 cali. Tak. I jest to fajne rozwiązanie, bardzo nowoczesne, gdyż on jest blisko ekranu.
Więc Tak, my zrobiliśmy taki projektor, który nie jest oddalony od ekranu, nie jest wysuwany gdzieś z sufitu, czy nie stoi daleko za sofą, tylko on znajduje się pod samym ekranem, jest ukryty w komodzie, która została specjalnie zaprojektowana po to, żeby właśnie ukryć ten rzutnik, żeby ukryć głośniki, tak? Źródło obrazu jest około 30 cm oddalone od tego ekranu i rzuca na niego obraz, więc na przykład też przechodząc nie jesteśmy w stanie zakłócić tego obrazu. No i tutaj, tak jak zapytałeś, no kiedy my zaczynamy myśleć o tych telewizorach, no, I o tych wszystkich i o barierach. tych wszystkich barierach i tak dalej, no musimy sobie uświadomić, że zanim my oglądamy, powiedzmy sobie, skończony projekt, no to ten dom jest budową przez około, no nie wiem, 2-3 lata, gdzie jest pełno kabli, pełno rusztowań, tynku, tak, pyłu. Naprawdę od początku powinniśmy myśleć, gdzie rozmieścić funkcjonalnie różne urządzenia, żeby później uniknąć różnych przeróbek, tak? no tak. Kłucia w że żelbecie. Oczywiście. dokładnie, powiedzmy, że chcemy mieć telewizor na Dlatego- ścianie, tak? No to już musimy wiedzieć, że to okablowanie powinno być schowane, powinno być zrobiona jakaś bruzda, gdzie to okablowanie się zmieści, żeby później między komodą a telewizorem nie wisiał na żaden kabelek. Przy tej ilości sprzętu telewizyjnego w każdym pomieszczeniu, no to też konkretna wyprawa. Przeglądaliście w katalogach, no bo jak projektując na rok przed oddaniem do użytkowania inwestycji wybrać właściwy telewizor? Zwłaszcza, że ta technologia się szybko zmienia. My trafiliśmy w sumie do Brandstore'u LG, gdzie mogliśmy tak naprawdę na żywo zobaczyć te flagowe I porównać telewizory. również, prawda? I porównać tak. właśnie, jak one wyglądają na żywo, ten obraz, kontrast, oddawanie barw, tak naprawdę jakiej jakości są to ekrany i zdecydować, który ekran będzie najlepszy danego pomieszczenia. No bo to też jest warte przemyślenia, jaki ekran jest nam potrzebny do salonu, który ma 120 m2, tak? No, inny ekran wybierzemy Do siłowni, która ma do 30 siłowni, czy tam na przykład, 20. gdzie oglądamy ten obraz z bliska ćwicząc, włączając sobie jakieś filmiki instruktażowe. No a inna sytuacja jest, kiedy mamy sofę, która jest oddalona 5 metrów dalej, no i faktycznie ten obraz musi być najwyższej jakości, musi być też duży, żebyśmy mieli po prostu komfort użytkowania na co dzień, ponieważ możemy projektować piękne rzeczy, ale summa summarum na końcu, no to jest zwykłe, codzienne użytkowanie, no i chyba najgorszą rzeczą byłoby to, że się irytujemy podczas codziennego życia, że coś nie działa i miało być pięknie, a było pięknie tylko na obrazku, a w rzeczywistości to nie działa, tak? To ja jeszcze dwa słowa a propos tego buszowania w Brandstore LG. No bo jak się wchodzi z zadaniem wybrania wielu telewizorów, no to jak się do tematu podchodzi? No, my mieliśmy tutaj zadanie dobrać kilka telewizorów do różnych przestrzeni i jedną z taką przestrzeni był ten salon, w którym się znajdujemy teraz. On ma powierzchnię prawie 120 m2. Od razu wiedzieliśmy, że potrzebujemy telewizora z najwyższej półki, bardzo dużego ekranu i zauważyliśmy tutaj telewizor LG OLED z linii Signature, czyli z tej takiej najbardziej designerskiej, minimalistycznej serii, który naszym zdaniem od razu świetnie współgrał z ikonami designu, który tutaj zastosowaliśmy i automatycznie wybór padł na ten telewizor, jak go tylko zobaczyliśmy w sumie. Dokładnie. Jeszcze do tego Paweł zaprojektował przepięknie całą ścianę, która jest fantastycznie oświetlona. Projektowały jeszcze głośniki, więc to wszystko razem tworzy wspaniałą całość. Tak, wszystko A było i jakby zakomponowane wokół tego e, telewizora, żeby on też nie przytłoczył całego salonu, no bo jednak 88 cali to około 2 metry chyba szerokości, no więc baliśmy się, żeby ten telewizor jakby nie grał pierwszych skrzypiec, tak? Aczkolwiek udało się go tak zakomponować, żeby zgrał z całą tutaj przestrzenią. No właśnie, bo to wszystko jest kwestia odpowiedniej proporcji, tak żeby te elementy współgrały i powodowały, że po pierwsze pełnią swoją funkcję, dostarczają nam właściwego efektu, czyli jakości obrazu, emocji, wzruszeń, ale żeby nie dominowały w przestrzeni. A propos dominacji, to w sypialni mamy telewizor, który jest schowany w suficie, ponieważ mamy tam przepiękny widok na rzekę z łóżka i cała jedna ściana jest to jedna wielka szyba, więc mamy piękne przeszklenie.
W związku z czym no, tutaj Paweł zaproponował bardzo wspaniałe rozwiązanie, żeby ten telewizor chował się w suficie i tylko wtedy, kiedy oglądamy sobie wieczorem, on się wysuwa i mamy potężną wygodę ponieważ z jednej strony oglądania chcieliśmy sobie. cały czas Tak. zachować ten spektakularny widok. Tak. Tutaj z sypialni, akurat leżąc w łóżku, widzimy, jak ta rzeka w ogóle zakręca, no, ale z drugiej strony w łóżku też chcielibyśmy czasami obejrzeć film, tak, czy wiadomości rano, czy wieczorem, więc pojawił się dylemat, no, jak zrobić to, żeby mieć i telewizor, który stoi tak naprawdę na tle widoku, ale jak też zachować cały czas ten widok. No, więc stwierdziliśmy, że taka opcja, by ten telewizor chował się w suficie, będzie najbardziej odpowiednia. Twój salon, Beato, intymny po drugiej stronie, pełen słońca o każdej porze dnia, mam wrażenie. Tam wszystko jest pieczołowicie doprecyzowane, tak pod damski gust, powiedziałbym. Chociaż mężczyzna też czuje się tam dobrze, żeby było Oczywiście. jasne. Ale nie ma wstępu. Jak najbardziej ma wstęp. Natomiast ta przestrzeń powstała zupełnie przypadkowo. Tak naprawdę tam miał być zimowy ogród, ale biorąc pod uwagę styl życia Roberta, pomyśleliśmy sobie wspólnie, że byłoby dobrze wykorzystać tę przestrzeń pod takie miejsce spotkań moich z koleżankami, żeby on miał swój gabinet na drugim końcu domu, wyciszony, wytłumiony, żebyśmy mu, jeżeli tam będzie głośniej muzyka, czy jakiś fajny koncert, czy film, żeby to nie przeszkadzało. W związku z czym tam się pojawił w zasadzie cały taki korner, no jest to salon oczywiście, który jednocześnie graniczy z ogrodem. To jest przepiękne, ponieważ cała ściana szklana się chowa za budynek, w związku z czym mamy kontakt z outdoorem, mamy kontakt z ogrodem. No jest to piękna przestrzeń. I z Bardzo, basenem, i bardzo który jest wygodna. obok. I z basenem. To wygląda, proszę Państwa, zjawiskowo. No, oprócz tego, że są takie możliwości w sensie technicznym, technologicznym i osadzenia, no to jeszcze trzeba sobie pozwolić na tą wizję, na to fantastyczne szaleństwo, na to, żeby dopuścić do głosu te pragnienia, że tak po prostu pięknie można żyć. Tak, jest to też związane z tym, że ja bardzo lubię być na zewnątrz, bardzo lubię być w ogrodzie. Lubię być i zjeść lunch na zewnątrz, śniadanie, w związku z czym tworzenie takiej przestrzeni było dla mnie szalenie istotne, żeby w zasadzie natura weszła do domu. I to zostało dzięki temu osiągnięte. Jeszcze jeden technologiczny element widziałem na zewnątrz, jest bieżnia dookoła budynku i tam widziałem nawet pomiar czasu jest. Tak, mój partner jest sportowcem, zapalonym sportowcem, zresztą ze świetnymi wynikami nadal, ponieważ czynnie uprawia sport i codziennie trenuje. W związku z czym jest, jak widzieliśmy, siłownia, jest bieżnia, która ma dokładnie wyliczone 300 metrów pod konkretne treningi, ponieważ on biega swoje dystanse kochane 800 i 1500 metrów. W związku z czym to był bardzo ważny element projektu i wymierzenie tego było szalenie istotną pracą. Wspomniałaś o tym, o nowoczesnej technologii, o Tak. systemie domu inteligentnego, gdzie różne urządzenia, no nie tylko te audio czy wideo, są ze sobą powiązane, a wszystko w jednej aplikacji się znajduje. Czy Ciebie to nie przerażało? Czy oswoiłaś to urządzenie? Czy radzisz sobie ze swoim własnym domem? No, sama siebie pytałam na początku, czy sobie z tym poradzę i również Robert miał z tym pewne problemy, ponieważ twierdził zawsze, że to będzie dosyć trudne. Nie, to jest bardzo fajny system, to jest fenomenalny system. Jesteśmy zachwyceni. Jest jedyna rzecz, która musi być niezawodna, to jest internet. Bo wszystko chodzi po Wi-Fi, wszystko chodzi po internecie, w związku z czym ten internet był dla nas bardzo ważny. Zadbaliśmy o to, żeby był najwyższej jakości. Natomiast jest to wygoda olbrzymia, że w komórce, siedząc sobie, mogę zapalić sobie światła, mogę sobie ustawić scenę jakąś. Wchodzimy do domu wieczorem, wchodzimy w romantyczny dom. I pięknie, delikatnie rozświetla się to, co ma się delikatnie świecić. 5%, 10%, 15%. To jest wspaniałe. To jest takie komponowanie przestrzeni niczym Tak, muzyki, ale to czyli też aury, musi która jest powstać. wokół nas. Tak, i to też musi powstać. Ja tego też na początku nie rozumiałam, że to powstaje z czasem. My dopiero po jakimś czasie wiedzieliśmy, że nie, to musi być wyłączone, a to ma być wyciszone. To troszeczkę bardziej się powinno świecić. I stąd powiedziałam, coś jest na 5%, coś jest na 7%, tak? Bo rzeczywiście to wtedy pięknie wygląda.
Bo już dzisiaj to wiesz, bo oswoiłaś tą Tak, ale to przestrzeń. wymagało czasu, właśnie tego czasu, który nam był potrzebny do pobycia tutaj, oswojenia się ze wszystkim i pokochania tego wnętrza, które no, w takim trudzie fajnym, wesołym, cudownym tworzyliśmy, ale musieliśmy się z tym jeszcze zżyć. Dla większości osób, które podejmują się remontu, budowy domu, do wykończenia mieszkania, ten okres jawi się jako bardzo wyczerpujący, żmudny, wymagający mnóstwa czasu, poświęceń, zaangażowania. I tylko ci, którzy to lubią, nie mają z tym problemu. Jak jest w Twoim przypadku, jak w ramach tej współpracy to wyglądało? Czułam się bardzo komfortowo, powiem szczerze, dlatego, bo tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, wspaniale mi się pracowało z Pawłem przez cały czas, ani razu się nie pokłóciliśmy. W ogóle niesamowite. Wyjątkowo. Tak. Natomiast mając też inne pomieszczenia, domy, w których mieszkaliśmy, w międzyczasie nie było jakiegoś specjalnego przyspieszania, żeby to kończyć. I to też było bardzo ważne, tak? Więc nam zależało, żeby to skończyć, żeby tu już zamieszkać. Ale nie było czegoś tak właśnie podobnego, że my już musimy jakieś pomieszczenie zwolnić, bo coś tam. W związku z czym totalny komfort budowania, tworzenia, projektowania, zmieniania ewentualnie jakichś tam decyzji też w trakcie, bo to też miało miejsce, aczkolwiek tego było całkiem niewiele, prawda? My na pewno pół roku przedłużyliśmy termin oddania tych wnętrz. I to też mimo tego, że nam się super razem współpracowało, ponieważ my oboje uwielbiamy design i myślę, że też ta miłość do tego włoskiego designu nas połączyła, no to nie oznacza, że te wszystkie decyzje były tak super łatwe i proste. No, niektóre decyzje wymagały czasu, przyzwyczajenia, może przedstawienia jakichś alternatyw. My też byliśmy świadomi tego, że mimo, że mamy podobne zainteresowania, to ten design lubimy różny, tak? I to też było takim gwarantem, że osobno byśmy powiedzmy o tej danej rzeczy nie pomyśleli, a razem mogliśmy stworzyć, myślę, że coś wyjątkowego. Ale to też duża otwartość z Waszej, inwestorów strony, żeby dać młodemu człowiekowi, zdolnemu fachowcowi, wszystko jest jasne, ale zaproponować rozwiązania, na które byście może nie zwrócili sami uwagi. Oczywiście, To jest otwartość. tak. No, chyba to słowo jest wystarczająco pojemne. Odwaga. Odwaga? Ale to chyba Ale to nie, tylko chyba nie, otwartość na bardziej nowe, otwartość, nie? zdecydowanie tak, bo odwaga to już nie, dlatego, bo Paweł naprawdę był na tyle przygotowany zawsze i przedstawiał nam na tyle ciekawe i dobre rozwiązania, że było to po prostu dosyć proste. Mogę powiedzieć, że czasami ciężej się robi jakiś apartament, który ma 200 m2, czy nawet jest mniejszy niż ten dom. To naprawdę była przyjemność. Ja się bardzo obawiałam jednej rzeczy, że tu będzie nieprzytulnie, że z powodu tych dużych przestrzeni tutaj się zrobi tak, nie wiem, słowo pałacowo może źle... Industrialnie. Ale tak, dokładnie. Też Natomiast minimalistycznie bardzo, tak? Tak. wbrew pozorom tutaj da się stworzyć bardzo fajną, przytulną atmosferę. Dzięki temu, jak jest oświetlenie poustawiane, dzięki różnorodnym elementom właśnie sztuka się pojawiła, tak? Też bardzo wypełniła nam nasze wnętrza. No, my zajęliśmy się total lookiem. Tak. Czyli nie skończyliśmy na tym, że wybieramy materiały wykończeniowe, że dotykamy tych tekstur, dobieramy wygodne krzesło, ale razem wybieraliśmy szklanki, zastawę stołową, ręczniki, tak? Sztućce, wszystko, sztućce, obrusy, wazony. serweteczki, tak. No więc naprawdę to miał być taki skończone takie dzieło, tak? Nawet nie od A do Z, tylko od A do Z nawet. Dosłownie, Po prostu dosłownie. czy Z. Tak naprawdę ten dom był szyty na miarę, tak? To nie było tak, że wszystko zostało wybrane gotowe od producenta. My mnóstwo rzeczy wymyśliliśmy sami, tak? Wszystkie zabudowy, czy nawet niektóre stoliki, konsole, tak my projektowaliśmy już samodzielnie, przypisane typowo tego projektu. do tego projektu. Jaka była główna idea, jak zaczynaliście? Wróćmy jeszcze do początków, no bo trzeba było sobie stworzyć jakieś ramy. Jaki to ma być dom? Nowoczesny,
wygodny, przytulny. No i z tym przytulnym właśnie miałam największy kłopot, czy to się da uzyskać. Dzisiaj wiem, że absolutnie tak. No tak, mimo tego właśnie, że ta bryła jest bardzo minimalistyczna, no to my nie chcieliśmy tego powtarzać we wnętrzu, tak? Chcieliśmy wręcz stworzyć jakiś kontrast. Mi zależało, jak wcześniej mówiłem, na tym, żeby to nie było takie bezosobowe wnętrze. Dlatego my mnóstwo rozmawialiśmy. Ja miałem okazję obserwować Beatę i Roberta, jak oni się ubierają, jaki mają styl, co lubią robić w wolnym czasie, tak? Że uwielbiają spędzać swój wolny czas z rodziną, z przyjaciółmi. To wszystko też pomagało jakby uzyskać ten finalny efekt, ponieważ obserwując ich, ja wiedziałem, w jakim wnętrzu oni mogą się dobrze poczuć. Rozmawialiśmy, jakie Beata lubi kolory, tak? Jakie odcienie, jakie faktury, więc to wszystko miało wspólny mianownik, no, właścicieli domu, tak? Tobie się świecą oczy, jak opowiadasz o tym projekcie. Mam wrażenie, że dlatego, że wiesz, że ci się udało. Nie tylko usłyszeć, ale zrobić coś, Myślę, co że gra w duszy. to jest pytanie do Pawła, ale ja muszę powiedzieć, że bardzo mu się udało. Jesteśmy naprawdę zakochani w tym domu, fantastycznie się tu czujemy. Cudownie jest tu przyjmować gości, kiedy wchodzą i najpierw jest wow, a potem siadamy, pijemy dobre wino, jemy coś, co ja ugotuję, najczęściej w stylu włoskim, ale niekoniecznie. I zapominają, że było wow, a to jest po prostu miło po ludzku, Tak. Znaczy, nie cudownie. dość, że, Tak. nie dość, że jest ten efekt, Musi być ta powiedzmy sobie, muzyka wow, gdzieś no to w tle, musi okazuje się, być że w tym domu da się bardzo fajnie funkcjonować. komfortowo i intymnie funkcjonować, tak? Tak. Bo to jest też ważne. Tutaj ten dom jest cały przeszklony, tak? I to też było wyzwanie, żeby jednak te wnętrza miały taką ludzką i intymną skalę, tak? Natomiast ja wiem, że ten projekt jest udany, jak obserwuję właśnie reakcje Beaty i Roberta, czy ich przyjaciół, czy ich rodziny, którzy mają szansę poznać jakby te wnętrza i mówią, że jest to też odzorowanie jakby ich stylu życia. To też jest dla mnie bardzo ważne, że to się udało uzyskać. Przed chwilą powiedziałaś, że już kochacie to wnętrze. Tak. Minęło parę miesięcy, pół roku w zasadzie. Ten pierwszy moment, kiedy chwyciliście się za ręce, patrząc za okno i powiedzieliście sobie, tak, to jest właśnie to. Kiedy dojrzeliście do tego? Kiedy to zrozumienie nastąpiło, że... Myślę, że to nastąpiło już po niecałym miesiącu od bycia tutaj, ale to, tak jak powiedziałam, to wymagało czasu, ponieważ mieszkaliśmy oddzielnie i znalezienie się razem we wspólnej przestrzeni, w jednej sypialni, potrzebowaliśmy obydwoje czasu, mimo że kochamy się i jest nam cudownie razem, to nauczenie się być razem na co dzień to jest też nowa rzeczywistość. To dużo wyzwań, nie tylko przestrzeń, ale też emocjonalnie dla pary, tak, no bo to jest nowy model życia. Dokładnie, dokładnie. To życzę, żeby się toczyło to wszystko absolutnie przepięknie, żeby tych poranków i wiosną, i jesienią, latem, i zimą było tutaj nieskończenie wiele. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję za zaproszenie, także w imieniu Państwa, bo zakładam, że to, co Państwo zobaczyli, wiem to nawet na pewno, czyli piękne połączenie natury, nowoczesnej technologii, wzornictwa i fantastycznego sprzętu, to coś, o czym warto myśleć, o czym warto marzyć, co warto realizować.